Inną metodą, prostszą od używania skali Mohsa, jest użycie narzędzi, które mamy zawsze praktycznie ze sobą. No bo skalę Mohsa albo ze sobą mamy, albo ze sobą nie mamy. Jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie, czasami jest tak, że dźwiganie dodatkowe jeszcze skrzyneczki z nawet niewielkimi, jak widać, kamyczkami, niekoniecznie nam się uśmiecha, albo po prostu czasami możemy być nieprzygotowani. Ale sprawdzić twardość minerału zawsze możemy. Możemy oszacować twardość przy użyciu paznokcia, nie musi być długi, i przy użyciu jakiegokolwiek ostrza stalowego. Ja już Wam pokazywałam, czym badamy rysy. To może być gwoździk, to może być scyzoryk, to może być śrubokręt, panie, to może być pilniczek do paznokci. Oczywiście metalowy, nie papierowy. Papierowy generalnie słabiej działa. Co to może jeszcze być? To mogą być klucze. Tak? Ja mam dużą możliwość wyboru. Ok, czyli paznokieć i ostrze stalowe. Bazujemy na zasadzie, że przeciętny paznokieć ma twardość 2,5, troszkę ponad 2,5. Czasami zdarzają się dobrze odżywione osobniki, które mają paznokcie o twardości nawet 3, czyli będą mogły takie osoby zarysować kalcet paznokciem. Natomiast przeciętna stal, taka zwykła stal, jaką mamy w gwoździu, w kluczach i tak dalej, ma twardość między 5 a 5,5. Możemy do tego badania użyć kawałka szkła, ponieważ szkło ma twardość dochodzącą do 7. Na czym polega badanie? Wezmę sobie teraz może inny minerał, taki, żeby na nim coś było widać. No to zobaczmy. Mam taki oto bardzo ładny minerał. Zobaczcie, jeden kryształ i przyklejony do niego drugi, tylko ma narożnik urwany. Tak? Mam taki oto minerał. No i co? To w jaki sposób mogę sprawdzić jego twardość? W takiej sytuacji zawsze zaczynamy od próby zarysowania paznokciem. Przypominam, tak samo jak przy rysie. Nie chodzi o to, żeby wziąć paznokieć i zrobić tak, dryń, 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 czyli nie szkrobiemy go, ani nie sprawdzamy, czy ma łaskotki dany minerał. Nie tak. Absolutnie. Tylko ten minerał bokiem albo tego paznokcia, albo tego, jak komu jest oczywiście wygodniej, próbujemy go zarysować. Najpierw próbujemy delikatnie zarysować, czyli bez używania jakiejś większej siły. Tak. Oglądam sobie powierzchnię, oglądam swój paznokieć, tu, czy coś zostało, tu nic, pustka, nic nie ma. Dobrze jest po takim zarysowaniu, nawet jeżeli tu nic nie widać, przetrzeć palcem i sprawdzić, jak wygląda palec. Tutaj nic nie widać, ale gdybym wzięła ten minerał, zobaczcie, no to co? Tu sobie rysuję. Właściwie tu nic nie widać, ale jak zetrę palcem, to patrzcie, brudny paluch, ciemny, czyli zarysowałam bez używania większej siły, czyli ten minerał jest bardzo miękki. Ok, jeżeli uda nam się zarysować minerał paznokciem bez używania dużej siły, bez przyłożenia się, wiecie, takiego, to znaczy, że jest to minerał o twardości 1 lub 2. Jeżeli uda nam się zarysować minerał, ale musimy się przyłożyć mocno, no to wtedy ten minerał będzie miał twardość około 2,5 do 3. Jeżeli nie udaje nam się zarysować paznokciem, no to wyciągamy ciężką artylerię. Bierzemy sobie ostrze stalowe. I teraz co robią panowie? Panowie, najpierw delikatnie, jak z kobietą, delikatnie bierzemy ten minerał i próbujemy bez użycia siły po prostu przejechać po tym minerale. I znów sprawdzamy, jak wygląda powierzchnia, czy widać jakąś rysę. Nie zawsze widać. Przecieramy palcem, sprawdzamy, czy coś zostało na palcu. Tutaj nic nie zostało. Jeżeli by dało się zarysować przy słabym przyciśnięciu gwoździa, no to wtedy ten minerał ma twardość mniej więcej od 3 do 4. No jeżeli się nie da, no to co wtedy? No to wtedy trzeba użyć siły. Przyciskamy porządnie. Słuchajcie, coś tutaj mi się dzieje. Sprawdzę, czy mam czyste. Mam. Ok. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, jest szare. Gwóźdź mi się stał. Ten minerał jest twardszy od gwoździa.
Taki jasno-szary, stalowo-szary kolor, tak jak mój paluch, patrzcie, o. Taki kolor oznacza, że gwóźdź mi się starł. Z tego wynika, że ten minerał jest twardszy od gwoździa. Gwóźdź ma twardość 5,5, czyli ten minerał ma twardość powyżej 5,5.